ponieważ filmy z analizą zatytułowaną Europa i Ukraina po wojnie wydłużają filmy informacyjne. Pozostałe 5 odcinków przedstawię codziennie o 9 jako oddzielne wydanie. Dzisiaj część trzecia analizy, która została opracowana na podstawie badań i analiz instytucji, których opis zamieszczam pod filmem. Tytuł analizy: Ukraina i Unia Europejska. Rynek i konkurencja. Zakończenie wojny stawia Ukrainę przed koniecznością szybkiego odbudowania gospodarki oraz maksymalizacji eksportu. Unia Europejska już podczas konfliktu znacznie otworzyła swoje rynki dla ukraińskich towarów, wprowadzając autonomiczne środki handlowe, które zniosły cła i ograniczenia ilościowe na import z Ukrainy. Pozwoliło to ukraińskim eksporterom, zwłaszcza w sektorach rolnym, spożywczym i stalowym, na szeroki dostęp do europejskiego rynku. W roku 2023 ponad połowa eksportu rolno-spożywczego Ukrainy trafiała właśnie do UE, znacząco wspierając jej gospodarkę podczas wojny. Po wojnie ten trend prawdopodobnie ulegnie dalszemu nasileniu. Dzięki żyznym glebom i niskim kosztom produkcji, Ukraina jest globalnym eksporterem zbóż, olejów roślinnych oraz drobiu. Otwarcie granic w roku 2022 doprowadziło do gwałtownego napływu taniego ukraińskiego zboża, szczególnie do krajów sąsiadujących z Ukrainą: Polski, Rumunii, Węgier i Słowacji. Wywołało to poważny kryzys, spadek cen oraz protesty rolników, w tym blokady granic. Komisja Europejska musiała interweniować, wprowadzając tymczasowe zakazy importu kluczowych produktów. Istnieją obawy, że dalszy napływ ukraińskich produktów może trwale zmienić strukturę europejskiego rynku rolnego, powodując presję cenową i zmuszając niektórych europejskich rolników do ograniczenia produkcji. Europejscy rolnicy zwracają uwagę na niższe koszty produkcji na Ukrainie oraz mniej rygorystyczne standardy sanitarne, środowiskowe czy dobrostanu zwierząt. To stwarza nierówne warunki konkurencji, umożliwiając Ukrainie oferowanie tańszych produktów. Choć Ukraina stopniowo dostosowuje swoje regulacje do unijnych standardów, pełne wyrównanie tych warunków będzie wymagało czasu i dodatkowych inwestycji. Do tego momentu produkty ukraińskie mogą utrzymywać przewagę cenową. Ukraińskie produkty są dla europejskich producentów zarówno wyzwaniem, jak i potencjalną korzyścią. Po stronie zagrożeń pojawia się destabilizacja cen, zwłaszcza na lokalnych rynkach rolnych. Podobna sytuacja może wystąpić również w przemyśle stalowym, gdzie tania ukraińska stal mogłaby zwiększyć presję konkurencyjną. Z drugiej strony zwiększony import z Ukrainy przynosi korzyści dla konsumentów w UE, obniżając ceny żywności i zapewniając stabilne dostawy produktów spożywczych. Ukraińskie surowce, takie jak zboża czy oleje roślinne, wspierają europejskie branże przetwórcze, poprawiając ich konkurencyjność na globalnym rynku. W dłuższej perspektywie gospodarcze powiązania z Ukrainą mogą stymulować inwestycje i rozwój po obu stronach. Unia Europejska stoi przed wyzwaniem znalezienia równowagi między wsparciem Ukrainy a ochroną własnych producentów. Wprowadzane już mechanizmy ochronne, jak tymczasowe zakazy importu dla najbardziej wrażliwych produktów, mogą być kontynuowane lub zastąpione elastycznymi cłami i kontyngentami. W negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą możliwe będą okresy przejściowe dla rolnictwa, aby integracja gospodarcza przebiegała stopniowo. Ważnym elementem będzie również pomoc Ukrainie w podnoszeniu standardów produkcji do poziomu unijnego, co z czasem zniweluje istniejące nierówności. Podsumowanie. Integracja gospodarcza Ukrainy z rynkiem UE po wojnie to złożony proces, który wymaga ostrożnego zarządzania. Ukraińskie towary będą stanowiły istotną konkurencję, szczególnie w sektorze rolnym, ale nie muszą zagrażać europejskim producentom, jeśli polityka handlowa będzie odpowiednio elastyczna. Długofalowo może to przynieść korzyści ekonomiczne obu stronom, wzmacniając stabilność całego regionu i otwierając nowe możliwości handlowe oraz gospodarcze. Zachodzi jednak zasadnicze pytanie konsumenckie. Kto będzie rygorystycznie sprawdzał jakość produktów, które trafia na rynek europejski? Jak na razie takich instytucji brakuje, więc mamy słuszne obawy, że zapłacimy za to zdrowiem, gdyż większość tych produktów w różnej postaci trafi na nasze stoły.